Odwiedź Targi Książki Empiku. Czekają na Ciebie setki targowych okazji, premiery oraz spotkania online z autorami. Młodych czytelników zapraszamy do Warszawy na pop-up store Rodziny Monet. Nowości szukaj w salonach, na empik.com i w aplikacji, a spotkania oglądaj na Facebooku Empiku. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach targów książki Empiku. W imieniu Wydawnictwa W.A.B mam wielką przyjemność i zaszczyt powitać wśród nas Zeruyę Shalev. Hello Zeruya. Hello. Autorkę wielu ukochanych przez Państwa książek, w tym tej najnowszej, czyli Losu, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. A nasze spotkanie tłumaczyć będą dla nas pani Anna Rosiek. Dzień dobry. A widzicie w dole ekranu najsłynniejszego i najwspanialszego tłumacza języka migowego Bernarda Kinofa, który dla nas będzie tłumaczył to spotkanie również. Ja nazywam się Anna Dziewit-Meller i ogromnie się cieszę, że tutaj jestem, bo Zeruya, bardzo długo kazałaś nam czekać na swoją kolejną powieść i chciałam Cię zapytać, jak ona do Ciebie przyszła? Co Cię do niej przyprowadziło? So, Zeruya, it's very, very nice to have you here with us. Thank you for joining us. And I wanted to start with a question. Well, you've had us wait very, very long for your newest novel. So my question is, how did the novel come to you? How did it reach you? How did it start? Well, thank you for having me. Our I'm pleasure. so glad to be here and to meet my Polish book, my Polish baby. It's really exciting. Yes, it took me 6 years to write this book. I think it's the longest. Yeah. It's my longest. Well, actually, it came quite easily. I mean, the beginning was easy, but it doesn't tell anything about the continuation. I remember myself trying to write an article for a German magazine, for the Der Spiegel. I was asked to write an article, and I postponed it, as I always do, again and again and again, until the almost last moment. I realized that my deadline is arriving, and I sat down to start writing the article, and suddenly I realized that I am writing the beginning of a new novel. So the first 2 pages of Los were actually supposed to be an article, but then I realized that I'm writing a novel, and I had no idea it will take 6 more years. Przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że mogę tutaj być i rozmawiać dzisiaj o polskiej książce, o moim polskim dziecku. To naprawdę ekscytujące dla mnie i cóż, no rzeczywiście napisanie tej książki zajęło mi całe 6 lat. To jest chyba najdłużej pisana przeze mnie książka. Natomiast początek przyszedł o tyle nieoczekiwanie, co łatwo. Tak naprawdę zaczęło się od tego, że miałam zlecenie na napisanie artykułu dla niemieckiej gazety Der Spiegel i no cóż, odsuwałam w czasie to zlecenie, aż przyszedł taki moment, kiedy deadline już pukał do moich drzwi i wtedy usiadłam, żeby wreszcie zacząć pisać, zabrać się za to, co miałam zrobić i mniej więcej po 2 stronach pisania zorientowałam się, że piszę nowy początek swojej nowej powieści, a nie ten artykuł. No to muszę o to zapytać, po czym się poznaje, że nasz tekst zmienia się z artykułu w powieść? Czy to postaci nagle się pojawiają, czy coś, nie wiem, wyobrażam to sobie, że coś się wyłania z jakiejś mgły? Jak to jest? Jak to się czuje? So now I have to ask you, how did you realize, how do you realize that an article turns into a beginning of a novel? Is it because of the characters that start emerging, or maybe something else that starts to be more visible? Well, yes, it was clear right at the beginning that it is not going to be an article, and that I just found myself starting my new novel. As I said, I didn't know it will take me so long, but as the first character that arrived into the book was the main character, Rachel, who is Rachel, who is a
an old fanatic ideological woman, and she just entered the book, and she was there knocking on the door on the first page of the book, and I remember that I was watching her, and I said, like, what are you doing in my novel? I'm not interested in political, fanatic, ideological people. I'm looking for I'm looking for more complex personalities, not black and white. I'm a bit irritated from strong ideologics, but she was very stubborn, and she stayed. And slowly, I gave up, and I gave her the book. Tak jak powiedziałam od samego początku, wiedziałam, że to nie będzie artykuł, tylko że to jest początek książki. Nie wiedziałam oczywiście, że zajmie mi jej napisanie aż tyle czasu, natomiast właściwie pierwsza postać, która pojawiła się na kartkach tego, co wtedy tworzyłam, to była Rachel, która potem jest główną bohaterką książki, o której dzisiaj rozmawiamy, i ona jest taką właściwie starszą kobietą, dosyć dawniej fanatyczną, taką gnaną przez swoją ideologię, i ona po prostu w którymś momencie zapukała na strony mojej książki i tam chciała zostać. Ja tak naprawdę pytałam jej wtedy, co ty tu robisz? W ogóle nie chcę cię w mojej książce, nie jestem zainteresowana tematyką polityczną, czarno-białymi postaciami, ludźmi, którzy są właśnie tacy, wolę bardziej złożone postaci, natomiast ona się uparła, nigdzie nie chciała pójść, no i w końcu się poddałam i ona została. Nim przejdę do kolejnego pytania, które będzie się bardzo łączyło z odpowiedzią na to poprzednie, chcę tylko Państwa poprosić, zachęcić, żebyście, jeżeli macie ochotę, pisali na Facebooku pytania do Zerui. Ja je odczytam. To jest też taka też unikalna możliwość, żeby zadać pytanie, jak nie mam ulubionej pisarce niejednego i niejednej z Was, więc zachęcam. Ja mam tutaj dostęp do tych pytań, więc proszę, piszcie Państwo. Natomiast mówiłaś o tym, że nie chciałaś polityki na kartach swojej książki. Niemniej my tę książkę dostajemy w takim momencie, kiedy w Izraelu jest bardzo dużo napięć, też bardzo szczególnych, bardzo mocnych. Dzieje się tam rzeczywiście, jak zawsze, bardzo dużo, ale sytuacja jest zupełnie wyjątkowa. Jeśli Państwo śledzicie politykę, to na pewno doskonale się orientujecie, o czym mówię. I trochę też ciężko jest tę książkę dzisiaj czytać, no nie przez pryzmat polityki również, bo ta książka opowiada również, pośród wielu wątków, które się tam snują, o patchworkowej rodzinie, do której każdy wchodzi z jakimś takim bagażem, który ze sobą niesie, z takim obciążeniem, historią. I ja trochę też w ten sposób czytam Izrael, jak taką patchworkową rodzinę, do której każdy wchodzi ze swoim bagażem, bo każdy skądś tam przyszedł. I ten bagaż no, jest obciążeniem i trochę też o tym jest dla mnie ta książka. Czy dobrze to czytam? You said that you didn't want politics to rule your book or interfere with it, but we know, and those of our readers who are watching us today who follow the world news know that the situation in Israel today is very tense. There are a lot of different fractions and different issues competing with each other. The situation is in a way unique, and it's in a way very hard not to read your book also through the prism of politics. And also, what we meet in your book is a sort of patchwork family, and everybody who forms a part of the family has their own story, their own burden that they bring to the family. And for me, Israel is a little bit the same, because everybody comes from somewhere, or everybody came from somewhere at the beginning, and they had their own story, their own their own burden in a way. So is it the correct way of reading loss, fate? Well, of course, there are many ways of reading books. It was not my main intention, of course, but actually I think you are right. I think that especially now this novel became
even more relevant for the Israeli situation because the tensions are getting much higher, and I think it's nice to look at Israel as a huge patchwork family that everyone brings its own interests and its own package and its own story. Well, I do feel, and I agree with you, that this book is quite a political book. I wasn't aware to it at the beginning, and I tried to resist it, I think. But as the writing went on, I realized that this time I have to give up. It was a kind of rebellion against the Israeli reality. Like, I didn't want to let the Israeli reality control my books. I didn't want it to swallow my books. I want to keep it away. But this time I felt that those protagonists bring the political situation into the book because it's part of their own life, of their personal, private life. So I had to get deeply into it this time. Myślę, że jest wiele sposobów na rozumienie czy czytanie tej książki i przyznam szczerze, że ta, którą zasugerowałaś, nie była moim pierwszym pomysłem na to, jak wyobrażałam sobie, że ludzie będą ją odczytywać. Natomiast teraz, patrząc na to, co się dzieje, myślę, że masz rację. To znaczy, rzeczywiście sytuacja w Izraelu jest bardzo napięta i staje się właściwie coraz bardziej napięta. Dlatego podoba mi się to porównanie do Izraela, do takiej patchworkowej rodziny, bo rzeczywiście jest tak, że właściwie każdy tam ma swoją historię, coś swojego do opowiedzenia, swój punkt widzenia i myślę, że rzeczywiście to jest książka w pewien sposób polityczna też. Zdałam sobie z tego sprawę właściwie dopiero niedawno, bo prawda jest taka, że kiedy ją pisałam, to próbowałam się temu opierać. Bardzo nie chciałam, w poprzednich książkach też, żeby sytuacja w Izraelu wpływała na to, jak ja tworzę. Nie chciałam, żeby ta rzeczywistość izraelska niejako połykała moją twórczość, czy kontrolowała ją w jakikolwiek sposób. Natomiast tym razem zdałam sobie sprawę, że chyba muszę trochę się temu poddać, muszę odpuścić. Tym bardziej, że losy bohaterów tej książki bezpośrednio są związane z polityką i też dlatego zdecydowałam, żeby te wątki polityczne tam umieścić, bo one są jakoś naturalnie związane z tym, co się dzieje w książce. Powieść jest historią losów dwóch kobiet, które w przedziwny sposób przeszłość wiąże ze sobą. I ja chciałabym, wspominałaś już tutaj o tej bohaterce, która przyszła do ciebie jako pierwsza, tak naprawdę jest tą pierwszą postacią, która się wyłoniła z niebytu i jakby stała się początkiem tej książki. Chciałabym, żebyś nam opowiedziała nieco o Racheli, a tak naprawdę opowiedziała o ludziach, których ona reprezentuje, o tym nieznanym zbyt szeroko fragmencie historii państwa Izrael. You mentioned, I would like to now focus maybe on the two main characters, the female characters that we have in the book, whose destiny and fate are, well, in a way linked in quite an unusual circumstances. So you mentioned Rahel, and so could you tell us a bit more, maybe not even about her, but about the people she represents, because I think that this is a part of a history of Israel which is not that well known to the wider audience. Yes, Rachel, well, she's part of this generation that is almost disappeared already. She's like almost the last the last members of the Lehi were still alive. Lehi was a very extreme underground in Israel before the establishing of the state, from
the year of 1940 to 1948, and she was part of a very extreme underground. They called even terrorists because they fought the British. The British had the time mandate over Israel, and the Lehi members wanted to kick them out of Israel, and they were naive enough to believe that if the British will leave, we will be able to live with the Arabs in peace. So, and it is a very tragic and interesting chapter in the history of Israel. And I have some personal connection to this chapter because my father was one of them. Even though he was not a fighter, he was very different from Atara's father in the book. He was more like an ideologic, and he used to write the Lehi radio broadcast, etc. And I remember those people from early childhood. They used to come to our house. They used to argue a lot about politics. I felt they are half crazy. I was quite suspicious towards them. And only many, many years later, when Rachel entered the book in this surprising way, like I told you, and I guess you know that the writing process is full of surprises, and the writers are just, sometimes they are just doing the writing. All the other work is done like unconsciously. This is my story anyway. So yes, when she came to the book, I suddenly remembered all those crazy, strange people that were visiting my father when I was young, and suddenly I felt this huge interest to understand this kind of personality, like people, especially women, who prefer ideas than family, or who can sacrifice their lives for the state. Rachel jest przedstawicielką takiego pokolenia, którego właściwie już nie ma. I można powiedzieć, że jest ostatnią z żyjących przedstawicielek Lehi. Lehi to była taka ekstremalna, militarna bojówka, organizacja podziemna, która walczyła o powstanie państwa Izrael. Oni działali od 1940 do 1948 roku i oni walczyli głównie z Brytyjczykami, którzy byli wtedy obecni na terenie obecnego Izraela, i powiedziałabym, że byli na tyle naiwni, żeby wierzyć, że w momencie, kiedy Brytyjczyków tam nie będzie, to uda się stworzyć bardzo pokojowe życie wszystkich pozostałych, którzy tam będą, a głównie pokojowo będą żyli Arabowie i Żydzi na tamtych ziemiach. I mam też takie osobiste wspomnienia związane i z tą organizacją, i z całym tym światem, ponieważ mój ojciec był jednym z członków tej organizacji. Nie był bojownikiem, nie walczył, tak jak ojciec Atary. On był bardziej ideologiem, pisał przemówienia radiowe dla przedstawicieli tej grupy i właśnie działał bardziej ideologicznie. Natomiast ja pamiętam ze swojego dzieciństwa i z naszego domu ludzi, członków tej organizacji, którzy przychodzili do nas, traktowałam ich trochę podejrzliwie, trochę miałam wrażenie, że są szaleni przez to, co robią. Ale lata później właśnie Rachel pojawiła się nagle, wkroczyła na strony mojej książki. I ponieważ też piszesz, to wiesz zapewne, że czasem proces tworzenia książki dzieje się niejako podświadomie. Nie do końca kontrolujemy wszystko to, co się dzieje, przynajmniej u mnie tak to wygląda, że ja czasem mam wrażenie, że słowa, zdania piszą się same, a ja jestem właściwie takim posłańcem, który je przelewa na papier. Ale wracając do Rachel, ona wkroczyła do tej książki i ja sobie wtedy przypomniałam tych ludzi ze swojego dzieciństwa i nagle obudziło to we mnie takie bardzo duże zainteresowanie tym, żeby zrozumieć głównie kobiety, które były też w tej organizacji,
i żeby zrozumieć, dlaczego one wolały wybrać swoje ideały, walkę o ideały, chociaż czasem ona wymagała bardzo dużego poświęcenia i płaciły za to bardzo dużą cenę, niż na przykład zakładanie rodziny, czy życie takie bardziej, powiedzmy, standardowe. A Tara, która jest drugą równie istotną częścią tej opowieści, pracuje z kolei jako architektka, ale w bardzo takiej szczególnej dziedzinie, bo zajmuje się w pewnym sensie konserwacją przeszłości, czyli stara się zachować przed rozkładem, rozpadem to, co się może rozpaść, czyli stare budynki. Czyli tak naprawdę cały czas pracuje w przeszłości, ta przeszłość ją dopada. Zobaczycie Państwo w książce, jeśli jeszcze nie czytaliście, jakoś ją więzi. Jednocześnie w tej książce pada bardzo piękne zdanie, które sobie podkreśliłam na czerwono. Jest to zdanie, które wypowiada syn Racheli, a Michaj, który jest ortodoksyjnym Żydem i też właśnie ta ironia losu, kim on jest, będąc synem swojej matki, ale on mówi tak do matki: nie zostanie miejsca dla żywych, jeśli wokół wszystko zapełnisz umarłymi. To zdanie wybrzmiewa we mnie pewnie tak mocno, dlatego że jestem z Polski i myślę, że to jest dla nas również jakieś takie posłanie, bo my bardzo jesteśmy odwróceni w stronę przeszłości i zmarli są niezmiernie obecni w polskiej kulturze, w polskiej jakby sferze publicznej. Chciałam więc zapytać, czy masz jakąś taką złotą receptę na to, jak balansować to, że przeszłość jest w naszym życiu, ale że jednocześnie jesteśmy zanurzeni bardziej w teraźniejszości, to znaczy, że przeszłość nie determinuje nas tak radykalnie i całkowicie. Czy to się w ogóle da jakoś ze sobą połączyć? There's also a second protagonist, Atara, that we mentioned before, and she has she's an architect, but a very unique architect because she deals with preservation of buildings, preservation of the old, so it does. It is suited for the present, but without losing its old character. And she's also sort of living in the past. In a way, she's imprisoned, even, we might say, by the past. And on the other hand, there is this one sentence in the book that I've underlined when reading it, and it's said by Amihai, so Rachela's son, who is, by the way, an Orthodox Jew, which is another plot twist, we might say, if we look at his mother. Well, but if you leave no place for the living, or there will be no place for the living if you fill everything with the dead. And that's what he says. And I think one of the reasons this sentence is so important and speaks to me is because I'm from Poland, and here in Poland we like to look into the past. The past is very present in culture, in public life, and plays a very important role. So I wanted to ask you, do you have maybe a recipe or some golden rule how to find balance between past and present, how not to let the past determine everything that is happening in the present? I wish I had. Well, this is one of the struggles that Atara has to accomplish. Well, we were talking about Rachel. Atara belongs to much younger generation, and she represent this generation of Israelis that are already more self-centered. They are more busy with personal life. Her wish is to be a better parent than her parents were, like many of us, I guess. Exactly. But still, she cannot be liberated from the past, and this is why she is in the midst of her life. She starts to look for Rachel. Rachel was the first wife of her father, of her very difficult and problematic father. And suddenly she feels that if she will see her, if she will talk to her, maybe she will be able to understand something, to forgive her father maybe, or to know more about him, about herself. So this journey towards the past brings a lot of dramas into her life, which shows us that the past still influences the present
all the time. And she is having all kinds of experiences until towards the end of the book. I think that maybe she will find a kind of balance for the future. But I admit it's not easy and it's a long journey. To, o czym wspomniałaś, to takie bycie uwięzionym w przeszłości, to jest jedno z takich wyzwań, trudów, z którymi musi Atara sobie poradzić. I wspominałyśmy już o Rachel. Atara reprezentuje trochę inne pokolenie, młodsze, pokolenie ludzi z Izraela, którzy już są bardziej skupieni na swoim życiu osobistym, są bardziej zajęci. Jej marzeniem jest bycie lepszym rodzicem niż rodzice, których ona miała. Jak myślę, że to jest marzenie wielu rodziców też w takim prawdziwym świecie. Ale rzeczywiście Atara nie jest całkowicie wyzwolona z tej przeszłości, wręcz przeciwnie. I cóż, zaczyna szukać Rachel. Rachel była pierwszą żoną ojca Atary i ona szuka Rachel, ponieważ wydaje jej się, że może dzięki temu udaje jej się dowiedzieć czegoś więcej na temat ojca, z którym miała bardzo trudną relację, być może przebaczyć mu w jakiś sposób. Natomiast to jest też takie podejście, które powoduje, że w jej życiu jest bardzo dużo dramatycznych wydarzeń i myślę, że to pokazuje, że ta przeszłość jest jakoś cały czas obecna w naszym życiu i cały czas jakiś ma wpływ na to, co dzieje się teraz, szczególnie w życiu Atary, która właściwie zmaga się z tym problemem do końca książki, gdzie mam nadzieję, że udaje jej się znaleźć może taką właśnie równowagę, o której wspomniałaś, natomiast no przyznaję, to nie jest łatwe, a droga do tego prowadząca jest długa i najeżona trudnościami. Co prawda, to prawda. Pozwolę sobie teraz przeczytać jedno z pytań, które piszecie Państwo na naszym Facebooku. To pytanie zostało zadane po hebrajsku, ale my je przetłumaczyliśmy na polski, żebym nie musiała tego robić. Moshe Hazas pyta, byłbym wdzięczny, gdybyś mogła wyjaśnić, w jaki sposób nazwa fate, los, jest związana z hebrajskim imieniem Pleja. Pleja, okay. Okay, so we have a question from our viewer, and the question was originally asked in Hebrew. We have a translation, and so I hope that through Hebrew, Polish, and English, it won't be, you know, the meaning won't be lost, lost in translation. But the question is, could you explain how the word fate relates to the Hebrew name Pleja? Plia. Yes. Okay. Plia is like wonder, and this is the name, the Hebrew title of the book. Okay. And when I started the book, the title was the seventh novel, because it was the only thing that I knew about this novel, that this is my seventh. After a year, I got more knowledge about what I'm doing, and I called it Fate. Okay. So this was the second title of the book, because I realized that it puts everything in order. So I decided to call it Fate. But then, after 6 years, when the book was almost published, I started to look for another name, another title, because I wanted something more poetic than fate for the Hebrew. And then I found this title, Plia. It's in the book, of course. It just jumped, this word jumped on me from one of the pages. So I was very happy, and I decided to call the book Plia. But some other readers or publishers that were already interested in the book, and they knew that the title is Fate, preferred Fate over wonder, over Plia, because in some languages it sounds better. And I didn't care, because I felt like they're both my titles, and I love them, and I really don't mind which one will be chosen by my publishers. The story. Okay.
You know, I have one of my books has maybe 6 or 7 different titles. Which one? Terra. Aha. Terra has many different titles in different languages. Yes. Great. No więc historia z tytułem, bo hebrajskie słowo plia, if I'm pronouncing it correctly. Po angielsku to jest wonder, czyli cud można przetłumaczyć. I to był hebrajski tytuł, który w którymś momencie się pojawił w mojej głowie. Prawda jest taka, że kiedy zaczęłam pisać tę książkę, to pierwszy jej tytuł brzmiał 7. powieść, ponieważ to było wszystko, co wiedziałam o tej książce, że to jest 7. książka, którą piszę. Mniej więcej po roku przyszedł mi do głowy tytuł Fate, czyli właśnie los. Natomiast po 6 latach, kiedy skończyłam tę książkę pisać i ona już była prawie opublikowana, właśnie pomyślałam o słowie plia, czyli wspomnianym cudzie, ponieważ wydawało mi się, że to jest słowo, które najlepiej oddaje to, co się w tej książce dzieje. Tym niemniej okazało się, że wydawcy i czytelnicy, osoby z kręgu świata wydawniczego, którzy już byli zainteresowani tą powieścią, woleli ten drugi tytuł, czyli los, czyli fate. I prawda jest taka, że dla mnie to nie miało większego znaczenia, ponieważ oba te tytuły były moje. I stwierdziłam, że skoro takie są preferencje, nie ma problemu. I mogę jeszcze zdradzić wam, że książka, trzecia część trylogii, którą napisałam po polsku, jej tytuł brzmi Po rozstaniu, angielski tytuł Thera. To jest książka, która ma 6 czy 7 różnych tytułów, w zależności nawet nie tyle od języka, co od kraju, w którym została opublikowana, więc tych historii z tytułami jest dosyć dużo ciekawych. Dziękujemy bardzo za to pytanie, czekamy na kolejne. Tymczasem chciałam zauważyć, że los jest też wielką pochwałą czynności opowiadania. I to znowu Amichaj, to chyba wyrasta tutaj na mojego ulubionego bohatera, jakoś paradoksalnie, prowadzi nas w tej książce przez hasyckie opowieści i daje taką wskazówkę, którą odbieram jako czytelniczka, ale też jako pisarka, że najważniejsze jest to, co się dzieje ze słuchającym i z tym, który opowiada. W sumie nie jest do końca nawet tak bardzo istotne to, co przydarza się tym bohaterom. Ważne jest to, co te zdarzenia nam robią. I chciałam zapytać, czym dla ciebie jest akt opowiadania? Coming back to your book, thank you very much for the question. It was very interesting. But coming back to your book, I wanted now to focus on the fact that I think for me this book is a praise of storytelling, the act of storytelling, and I'm referring in a way to one of my favorite protagonists of the book, so Amichai, who is sharing a lot of Hasidic parables, Hasidic stories. And what he says is that the most important in the storytelling is the person of the storyteller and the listener. What is actually the content of the story is not that important. What matters is what happens to the one who is telling the story and who is receiving the story. So, how do you perceive storytelling? How important is that for you? Well, of course, it's very important for me. I don't know if I agree with Amichai, okay. but I really loved this attitude towards storytelling. Actually, this is the attitude Amichai is quoting Rabbi Nachman from Breslav. So, and Rabbi Nachman used to say that the storytelling is an act of redemption. I mean, it can save the world. And I was fascinated by those sentences and by this attitude to storytelling. And I think that actually in the world of loss, in the world of the novel, it means a lot. All those stories, they have a lot of meanings and the fact that they are told. For example, when Rachel
is telling her son for the first time about her past, it's an act of liberation. So yes, I think that storytelling is, well, first of all, it's such an old habit, and I wish it will stay with us longer. And I see, of course, the beauty of it. Unfortunately, I don't share this feeling with Rabbi Nachman or with Amichai, that it has such a huge influence on the universe. I wish it had, but I don't think so. I don't know. Myślę, że opowiadanie historii jest szalenie ważne. Nie wiem, co prawda, czy zgadzam się w 100% z tutaj opinią Amichaja, ale bardzo mi się podoba jego podejście do właśnie przekazywania historii, opowiadania ich. Ono bazuje na podejściu i na słowach rabina Nachmana z Wrocławia, który kiedyś powiedział, że opowiadanie przy powieści mogą być niczym akt odkupienia, który właściwie może uratować świat. I myślę, że w powieściach takie właśnie historie są bardzo ważne i mają szalenie dużo znaczenia. Na przykład w momencie, kiedy Rachel pierwszy raz opowiada swojemu synowi o swojej przeszłości, to jest niczym jej akt wyzwolenia z czegoś, co bardzo ją uwierało w jakiś sposób wcześniej. Myślę w ogóle, że takie przekazywanie właśnie opowieści, ten stary zwyczaj jest wspaniały. Chciałabym, żeby został z nami na dłużej. Jedyne co, no to niestety chyba nie podzielam takiego silnego przekonania Amichaja czy rabina Nachmana, że opowieści przekazywane mają tak duży wpływ na słuchaczy i na losy świata. Nie wiem do końca, czy się z tym zgodzić, ale chyba niestety nie patrzę na to aż z takim przekonaniem jak ci dwaj. Może kwestia do dyskusji, może już później. No właśnie, w losie znajdujemy bardzo dużo tych opowieści, nie bardzo dużo. No, znajdujemy sporo opowieści Hasydów, no bo właśnie Amichaj raczy nimi głównie swoją matkę, ale nie tylko. I chciałam zapytać jakby o ich wagę w twoim życiu. Czy te hasyckie opowieści mają jakieś szczególne znaczenie właśnie dla ciebie samej? As I mentioned, there is a lot of Hasidic parables in the book, and I wanted to ask you about their meaning in your life, in your personal life. Are they in any way very important to you? Well, you know, I was brought up in a very strange way because my father, he was a literary critic and a teacher. And he used to read us like good night stories, bed stories, before going to sleep. And he was very ambitious and very picky. So he used to read us Hasidic stories. He used to read us stories from the Bible. And a bit later, we started to read Kafka. And Gogol. Okay, how old were you? Like 3, 4, 5 years old. Kafka is perfect for 3 years yes. old. So, like, for me, those stories are, I don't know, they're part of my world, and I always loved them. I was a bit scared by Rabbi Nachman's stories, and a bit confused. I think even more scared than from Kafka. Oh, I think so. Yes. But when I was writing Pli'a, Loss, somehow it all came out in a very natural way, in a very yes, it was like immanentic to the story, to take those stories and to try to put more light
on them and to relate them to my story, to the story of this family. And I found it, I mean, for me it was really fascinating to mix the old and the new, and the imagination and the fantasies and the old stories together, and I think that they can bring some comfort. Not a lot, but but yes, they do. Jak już wspominałam, ja dorastałam w takim może dosyć niekonwencjonalnym układzie, ponieważ mój ojciec był nauczycielem i krytykiem literackim. Także do czytania nam przed snem podchodził w taki, myślę, że dość ambitny sposób, bo poza czytaniem nam fragmentów Biblii, czy też właśnie hasyckich przypowieści, w momencie, kiedy ja miałam 4 czy 5 lat, to na dobranoc czytany nam był też Kafka i Gogol, także potem te przypowieści, o których mówisz, to jest jakby część mnie. One były ze mną od zawsze były częścią mojego świata. Ja się trochę ich bałam, trochę je uwielbiałam. To była taka niejednoznaczna relacja. Trochę się bałam tych opowieści rabina Nachmana. Kafka też w którymś momencie był dla mnie dość taki specyficzny. Natomiast kiedy pisałam Los, to wszystko przyszło naturalnie. To, że ja wiedziałam, że chciałabym te historie umieścić w tej powieści, chciałabym dać im, tchnąć w nie może nieco więcej życia i w jakiś sposób odnieść je do mojej historii, którą tworzę właśnie pisząc Los. Chciałam niejako pomieszać stare z nowym, fantazje i jakieś właśnie wyobrażone rzeczy z tradycyjnymi, starymi historiami, bo myślę, że one mogą przynieść nieco ukojenia, nieco komfortu. Nie dużo, ale jednak trochę przynoszą. To w takim razie pytanie pani Karoliny Madajczyk, która do nas napisała na Facebooku, będzie tutaj chyba całkiem na miejscu, bo pyta ona, jacy są pani ulubieni pisarze i pisarki? To trudne pytanie. Now I think a question that kind of relates to what you have said. We have a question from Carolina, who is watching us, and she's asking about your favorite writers, female and male writers. Good luck with that. Sure, at least a few names, like some names. Okay, Carolina, thank you. Well, I will start. Well, I already mentioned Kafka and Gogol and the Bible, of course. But when I grew up and I started to read on my own, I fell in love with Virginia Woolf when I was around 20 years old, and since then I think she is my my most like important and the most important writer for me personally. I look for writers that for them the style is not less important than the plot, and so I would say Virginia Woolf and Nabokov, they are my stars. But I can go on forever. Of course. Więc wspomniałam już o Kawce, Gogolu i też Biblia odgrywała całkiem ważną rolę na mojej liście książek. Natomiast mniej więcej kiedy miałam 20 lat, zetknęłam się pierwszy raz z Virginią Woolf. I od tego czasu ona jest absolutnie na mojej liście najważniejszych dla mnie pisarek, bo ja szukam takich pisarzy i pisarek, dla których styl pisania jest równie ważny co treść. I więc myślę, że poza Virginią Woolf tutaj na pewno mogę też dodać Nabokowa. Mogłabym tu wymieniać właściwie bez końca, ale to są takie dwa nazwiska, które absolutnie są na czele listy. Tak, to zawsze ciężko skrócić taką listę. Tak sobie to wyobrażam. Piszesz o kobietach tak, że myślę, że bardzo wiele z nas, twoich czytelniczek,
odnajduje się w tych postaciach, w jakichś fragmentach ich życiorysu, czy jakimś sposobie myślenia o naszym własnym losie. Ja chciałam Cię zapytać o kobiety w Izraelu. Jak je postrzegasz? Jakie są? Czego pragną dla swojego kraju? Czego dzisiaj pragną, nie wiem, dla swoich dzieci? Jakie one są? You write and you present women in your book in a way that I guess makes a lot of readers, especially female readers, identify with them, with their mindset, with their destiny, their fate. And I wanted to ask you about women in Israel today. How are they? What do they want for themselves, for their kids? What kind of people are they? Well, right now the women in Israel are very angry and very anxious because of what's going on in the last few months. This judicial overhaul that makes a huge threat over the rights of women. And since this new government was built, the situation of women is much worse. There are less women in the government, less women in the Knesset, and we were taken a few steps back, unfortunately, because it was already better. So I think most of the women in Israel would prefer the judicial overhaul to vanish completely, and to get equal rights, and to get more security. So many women were murdered by their husbands in the last few months in Israel. It's really a terrible phenomena, and women in Israel are not safe enough, not in the family and not in the streets. But on the other hand, we have great women, brilliant women, and I wish they will gain more power, and then maybe the Israeli politics will look better. Yes, I'm a great believer in the power of women. Jeśli miałabym opisać jednym słowem, jakie są w tej chwili kobiety w Izraelu, przede wszystkim są złe, zezłoszczone, jest w nich dużo złości i niepokoju. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co działo się i dzieje się w Izraelu od kilku ostatnich miesięcy, gdzie prawa kobiet mają się gorzej niż się miały. Zwłaszcza po wyborze nowego rządu, gdzie we władzach właśnie jest mniej kobiet niż było. Wydaje mi się, że niestety cofnęliśmy się kilka kroków, choć było już lepiej, więc to jest coś, co mnie też samą niepokoi. Myślę, że kobiety mają też nadzieję na to, że wreszcie będą bezpieczniejsze, będą miały więcej praw, te prawa będą równiejsze. Bardzo niepokojąca, czy wręcz straszna jest kwestia przemocy domowej. W zeszłym roku w Izraelu z rąk swoich partnerów, mężów zginęło zastraszająco dużo kobiet, także myślę, że bezpieczeństwa brakuje i to jest też kwestia, która kobiety w Izraelu bardzo porusza, ale jednocześnie też wiem o tym i widzę to, że mamy w naszym kraju mnóstwo wspaniałych kobiet i mam wielką nadzieję, że kiedyś będzie nas więcej u władzy i polityka zmieni się na lepsze, ponieważ jestem bardzo przekonana i bardzo wierzę w władzę w rękach kobiet, że przyniesie bardzo dużo dobrego. Niezmiernie niepokojące jest to, co mówisz, bo myślę, że nie ja jedna dostrzegam takie paralele z losem polskich kobiet i z tym, co od kilku lat dzieje się tutaj. To jest
takie dojmujące i smutne. I właściwie, ponieważ powoli będziemy kończyć nasze spotkanie, jeszcze chciałabym zapytać o rzecz, która też jest dla mnie osobiście bardzo ważna, bo w powieści jest bardzo dużo o napięciu między ludźmi i o takim w sumie buncie, bo dzieci wybierają ścieżki zupełnie odwrotne niż życzyliby sobie tego ich rodzice i te drogi idą w takich kierunkach, których sobie pewnie nie wyobrażali. I to wszystko też wydaje mi się, zwłaszcza w kontekście tego, o czym rozmawiamy, bardzo polityczne. Więc chciałam Cię zapytać na koniec, jak w tak podzielonych społeczeństwach jak polskie, amerykańskie, izraelskie na pewno również, jakby uczyć się akceptacji dla alternatywnych sposobów myślenia i alternatywnych wyborów bliskich ludzi. Bo myślę, że u Was dokładnie tak samo jak u nas rodziny rozpadają się przez politykę. I have to say that after hearing what you said about women in Israel, I feel a little bit sad because I cannot avoid thinking how parallel this situation is to what we have been observing in Poland for the last couple of years. But since we are unfortunately approaching the end of our conversation, I also wanted to ask you about the tension again, but this time interpersonal, between members of family in your book, between children and parents, children who make choices that are so different from what their parents would like to see for them, sometimes also political. And so my question is, how do you think in societies as divided as Poland and I guess Israel as well, how do we learn to accept choices or ways of thinking that are so different, alternative in a way, from what we have? How to avoid people being divided or families being divided by politics and the choices that are, well, so distant from what one would wish for? Yes, well, it's not easy. In the last few months in Israel, families are so divided, and couples get divorced just because of this judicial overhaul. In my family too, we have a lot of fights, so it's quite difficult. But I still hope. And it was my hope for very, very long time, and I was active in this movement, Women Wage Peace. It's a movement that always looks for the common ground. So this is what I wish, and this is what I hope for my country, for your country, that, I mean, it's really easy to be divided, and it's easy to hate each other, and it's easy to blame each other. But if we stick to what we all have in common, if we stick to the common ground, to the very basic values that we can agree upon, then I think the future can look better. This is my hope. No cóż, to nie jest łatwe i rzeczywiście w Izraelu jest tak naprawdę, szczególnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ja nawet w swojej rodzinie obserwowałam ogromne kłótnie, wielką niezgodę i takie podziały, które się rodziły. Natomiast sama należy do takiego ruchu, który nawet nie tyle stara się temu przeciwdziałać, ale szukać jakichś wspólnych rzeczy, które łączą nas wszystkich. Tak? To jest taki ruch kobiecy, który powstał w Izraelu i ja wiem o tym, że bardzo łatwo jest obwiniać drugą stronę, szukać różnic tego, w czym jesteśmy inni, jakie mamy inne poglądy. Natomiast idąc za tym ruchem i bardzo mam wielką nadzieję, że to się wydarzy zarówno w Polsce, w Izraelu, jak i w innych krajach, szukajmy tych podstawowych wartości, które nas łączą. One tam na pewno są i myślę, że to jest właśnie ta podstawa, która pozwoli nam zbudować lepszą i mniej podzieloną przyszłość. Tego wszyscy sobie możemy dzisiaj życzyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie z naszymi widzami. Było to spotkanie w ramach targów książki Empiku z izraelską pisarką Zeruyą Shalev i jej książką Los, Faith.
którą Państwu bardzo gorąco polecam. Książkę doskonale przełożyła Magdalena Sommer. Myślę, że znajdziecie Państwo ogromnie dużo przyjemności z tej lektury. A ja jeszcze na koniec mam ważne ogłoszenie parafialne, które muszę odczytać, żeby wszystko się zgadzało, ponieważ bierzecie Państwo udział w konkursie Pokaż jak czytanie książek z orbitem dodaje Ci błysku i dzisiaj ten konkurs wygrała pani Kamila. Oto pani Kamila. Gratulujemy pani Kamilo. I dziękuję bardzo wszystkim Państwu, dziękuję naszym tłumaczom, tłumaczkom, dziękuję Zerui. I do zobaczenia. Zapraszam na kolejne spotkania w ramach targów książki Empiku. Do widzenia. Dobranoc. Thank you very much. Thank you very much. Good night. Thank you so much. Thank you. Odwiedź targi książki Empiku. Czekają na Ciebie setki targowych okazji, premiery oraz spotkania online z autorami. Młodych czytelników zapraszamy do Warszawy na pop-up store rodziny Monet. Nowości szukaj w salonach, na empik.com i w aplikacji, a spotkania oglądaj na Facebooku Empiku.